Jak obiecałem, witam w Trondheim. A, to już ładny razek. Prawie jak w Wenecji. Podróż po tym pięknym mieście zaczynamy od zobaczenia starówki Backlandet. Jak widzicie, rzucają już się wam w oczy stojące na palach nad rzeką Nidelva kolorowe drewniane domy i magazyny kupieckie z XVII i XVIII wieku. To fajna Wenecja, nie? Wenecja w Norwegii. Też są domki na palach. Patrz, a można drabinką zejść, no. To miejsce ma naprawdę swój urok i w słoneczny dzień pewnie robi jeszcze większe wrażenie. Oczywiście Wenecja jest dużo piękniejsza, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi to co się ma. Jesteśmy przy tych domkach od drugiej strony. No to macie jeszcze okazję zobaczyć te domki z drugiej strony rzeki. Pasy fiskalne, ale nie widać to. Masakra. Jak stare takie z kasyna, z westernu. O, jaki ładny mostek. Most, który teraz widzicie, nosi nazwę Gamle Bybro. Jest to jedna z charakterystycznych budowli w Trondheim. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Most został zaprojektowany w 1681 roku w ramach rekonstrukcji centrum Trondheim po pożarze w tym samym roku. Budowę ukończono w 1685 roku. Gamle Bybro wybudowano w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego mostu Elgeseter. Ładnie widać ten uniwersytet. Mamy. Ładny. Taki jak w Anglii, w Szkocji. Ach, ładnie flagę widać jeszcze norweską. Też tyle. Dawniej na jego środku znajdowała się żelazna brama. Służyła jako brama miejska Trondheim do 1816 roku. Po obu stronach mostu znajdowały się rogatki, gdzie pobierano myto. Most przeszedł gruntowną renowację w 1861 roku. Uzyskał wtedy obecny charakterystyczny kształt. Teraz widzę na żywo 7-Eleven. A ta Weronika z Chin bardzo poleca tą sieć. Bardzo fajne rzeczy tam mają w miarę przystępnej cenie. O, pomnik. Jakiś ciekawy. Siema. Cześć kolega, widać mnie? Kaj? Chodzimy z tej szczeliny. Tutaj taki bajer, taka góreczka jest. Taki bydlak. Szłapę się tam wsadza. Wychodzi podpórka. Jak się ma rower, naciska się guzik i to jedzie, ciągnie ten rower do góry. Także łatwiej się wjeżdża, ale nie działa. Bo ja to rowerem jeżdżę już 60 lat. Król wikingów Olaf Tryggvason nazwał to miasto w 997 roku Kaupangen. Znaczyło tyle co miejsce targów. Wkrótce potem zaczęto je nazywać Nidaros, ujście rzeki Nidy. Natomiast w późnym średniowieczu nazwę zmieniono na Trondheim. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Katedra.
Katedrę mieliście okazję oglądać we wcześniejszym odcinku. Tu jest ratusz. Jakie ładne. Ozdobienia stare. Chodź, bo już nie słychać, co mówię. Jesteśmy w mieście, gdzie był pierwszy Ting w Norwegii. Czyli takie zgromadzenie, coś w stylu naszego parlamentu. Aktualnie na tym decydowano o losach tutaj Norwegii. Muzeum. Będziemy się przechadzać miastem. Wszędzie są tutaj hulajnogi elektryczne. Tak jak w Kanadzie, w South Park, co pokazywali w jednym odcinku z South Parka. O, reniferki, jelonki to są. Dać zielonki. Prawie jak Soburra. Centralnym punktem Trondheim jest ten oto duży plac. Znajduje się na skrzyżowaniu głównych ulic i nosi nazwę Torget lub Torvet. Jest to również dobre miejsce na rozpoczęcie zwiedzania miasta. W samym centrum placu znajduje się pomnik założyciela Trondheim, czyli Olafa. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to pierwsza stolica Norwegii. Ta starsza. No jest to ogólnie na pewno miasteczko ładniejsze pod względem architektury niż wcześniejsze, co widzieliśmy. O, patrz, sobie śpi ptaszki. Patrz, jak śpi. Widulek śpi. O, obudził się. Widulek. Dobra, nie budzę. Tu jest Olaf. Pierwszy. Widać go? I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up, cash in the bag. O, jaka ładna fontanna. Było siedzibą królów, politycznym centrum oraz siedzibą arcybiskupstwa Norwegii w latach 1152 do 1537. Tu jeszcze jest kolejna taka fontanna. Też ładna. Oto jakiś satyr, patrz, z Grecji. Normalnie ma kopyta, rogi. A, to są wszystko satyry. Słuchajcie, ale to naprawdę... Budynek z XVIII wieku. Największa rezydencja w Norwegii. Posiadłość króla. Pałac Królewski. A to miejsce dosłownie wygląda jak uliczka w Pszczynie. Co jakiś czas wisi coś innego zamiast parasoli. Okolice Trondheim były częstym wyborem wikingów. Między innymi ze względu na dziką przyrodę i wody bogate w owoce morza i ryby. W zimie nad miastem na niebie można zobaczyć piękną zorzę. O, ładnie widać teraz katedrę. A ten posąg, co tutaj jest, ten wiking, to pisze Den siste viking. To jest ostatni wiking. Ładnie port widać. Nie? Wszystkim się wydaje, że wiking to wiking. Z rogami, ze wszystkim. A tu proszę, z helmetem. Miasto nazywane jest również miastem wikingów, wypełnionym ważnymi w kraju zabytkami i bogatą historią. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Z Trondheim odpływają statki firmy
Hurtigruten, które kursują pomiędzy Bergen a Kirkenes. Dodatkowo w sezonie letnim do portu zawija wiele statków rejsowych. Dobra, lecimy dalej, zobaczyć kolejne piękne budynki. Tu mają fajne nazwy czasem tych hoteli. Tam był sklep, tam było wcześniej Work, teraz jest sklep Harry, ale to bardziej wygląda na salon kosmetyczny. Nemus. Ładne drewniane łódeczki. Żebym wolał tą drewnianą popłynąć niż takim bydlakiem. To jest właśnie posiadłość tego króla z tamtej strony. Tivsgarden, królewska rezydencja. Wybudowana w latach 1774 do 1778. Jest największą drewnianą budowlą w Skandynawii. Za mną wyłania się kościół Marii Panny. Jest to jedna z najstarszych budowli w mieście. Posiada średniowieczną część pochodzącą z końca XII wieku. Działa jako miejsce spotkań, modlitwy i odpoczynku, prowadzone przez misję miejską na zlecenie katedry Nidaros. Takie bydlaki tu mają. Pełnowymiarowa postać łyżwiarza figurowego Hjalmara Andersena, znanego jako Hjalis. Została odsłonięta w dniu 75. urodzin łyżwiarza, 12 marca 1998 roku. Kolejny ładny jakiś budynek. A ci tu krążą, przed chwilą jechali w tamtą stronę. Chyba się stracili. Justice. Teraz czekamy, żeby pojechać w dalszą podróż pod jednym z marketów i żeby powiedzieć, jak jest w Norwegii. To sporo tu turystów jeździ, bo jednak nie jest to jakiś odludny kraj i bardzo dużo turystów tu jeździ. Natomiast na przykład w tym miejscu mają jeden kibel. Dosłownie jeden. Czyli wszyscy, którzy muszą skorzystać z potrzeby, bo się jedzie 200 km, to muszą czekać teraz na głupie siku czy głupią przez x czasu. Ja na przykład czekam już 20 minut, tylko że skorzystałem, no ale to 20 minut czekałem, żeby wyjść i się załatwić. Tak to wygląda. I nie umiem drugiego kibla zrobić. No i cóż, to już końcówka odcinka. Zobaczcie sobie jeszcze trochę tego kościoła i będziemy się widzieć w kolejnym odcinku już za 2 tygodnie. Pamiętajcie, że lecimy ciągle na północ. Cześć! Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.